Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Cukier idzie w parze z herbatą właściwie odkąd tylko ludzie zachodu poznali herbatę. No i poznali też cukier, ponieważ nie od początku go znali. Cukier pojawił się u nas stosunkowo późno, jeżeli odnieść się do Azji. Znaliśmy tutaj miód, słodziliśmy wszystko miodem, tymczasem w Azji znano trzcinę cukrową i z tej trzciny robiono najpierw słodzący syrop, a później nauczono się krystalizować cukier. No i pierwsi Europejczycy, jacy w ogóle spotkali się z cukrem, to byli żołnierze Aleksandra Wielkiego w czasie jego podboju w Azji. Oni zanotowali, że istnieje rodząca miód trzcina. No i to było takie pierwsze spotkanie, powiedzmy, Europejczyków z cukrem. Ten cukier do nas trafił, ale w niewielkich ilościach. Był najpierw drogi. Początkowo stosowano go jako lek na ból głowy. Łykano takie cukrowe kulki i miało to być taką tabletką, gdy bolała głowa. No nie wiadomo, na ile to działało, ale nie kojarzono tego jeszcze ze słodzeniem herbaty. No później już zaczynało to być powszechniejsze. W renesansie przeciętny człowiek rocznie spożywał łyżkę cukru. To jest strasznie mała ilość. Teraz liczymy to już w kilogramach na głowę, a niektórzy to jeszcze więcej i podnoszą te statystyki. Słodzimy wszystko, słodzimy herbatę. Oryginalnie słodziło się herbatę właściwie od początku. W Azji się nie słodziło, u nas się słodziło zawsze, bo była gorzka. Trzeba było dodać czegoś słodkiego. No i słodziliśmy. Teraz słodzimy innymi rzeczami niż tylko cukrem i właśnie o tym chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Chciałbym pokazać Wam rzeczy, którymi można słodzić. Alternatywy dla cukru, ale również sam cukier w różnych postaciach. Co o nich wiemy, jaki mamy wybór, jaki mają smak. No i przede wszystkim, co najbardziej zainteresuje herbaciarzy, jak one smakują w herbacie, ponieważ znamy różnego rodzaju słodziwa i wiemy, jak smakują, ale jaki mają wpływ na smak herbaty, kiedy są użyte właśnie do herbaty tylko i wyłącznie. Zobaczmy. Przygotowałem dla Was 15 różnych słodzików, substancji słodzących, ponieważ nie wszystkie są cukrem. Co to w ogóle jest cukier? Cukier mamy tutaj, cukier buraczany, to co znamy, to co kojarzy nam się po prostu ze słodyczą, czyli sacharoza. Produkuje się to z buraków. Jak się produkuje? To prosto mamy buraki cukrowe, które zawierają bardzo dużo sacharozy i z nich tam wskutek różnych procesów wyciąga się sam cukier i powstają różne tam odpady, prawda, przemielone te buraki, jakieś wysłodziny, powstaje melasa, o której też powiemy. No i ostatecznie powstaje cukier, który dalej się rafinuje już po skrystalizowaniu. Rafinowanie polega na oczyszczeniu cukru za pomocą różnych chemikaliów, między innymi czyści się go za pomocą aktywowanego węgla, później siarczyny sodu, jak się nie mylę, służą do wybielenia, również ultramaryna, no i powstaje nam taki bielusieńki, nie mający żadnego aromatu, po prostu słodki cukier krystaliczny, który ma bezbarwny roztwór, no i właściwości, które wszyscy znamy. Co to jest? To jest dwucukier, ponieważ sprawdzałem też już, jak to się, powiedzmy, chemicznie przedstawia, jak się to metabolizuje w naszym ciele. Od razu chemicy i inni dietetycy, rozwijajcie temat, jeżeli coś tutaj nie dopowiem. Jest to dwucukier, czyli cukier, który składa się z glukozy i fruktozy połączonych razem. Zjadamy taki cukier i musimy go w organizmie rozłożyć z powrotem na te dwa cukry, z czego glukoza od razu idzie sobie, jak znalazłem w jelicie cienkim, do krwioobiegu, odżywia nasz mózg i wszystkie organy i komórki, natomiast fruktoza trafia do wątroby, ponieważ tam jest metabolizowana, jest zamieniana na tłuszcz, który jest magazynowany. Jeżeli glukozy mamy za dużo, no to również przekształcamy ją w tłuszcz i też magazynujemy, ponieważ cukru jako takiego w ciele nie magazynujemy. Musi to być po prostu bieżąca ilość, która nam służy do odżywiania, albo no właśnie tłuszczyk, który później jest wykorzystany w inny sposób. No od razu jak się rzuca w ucho, glukoza jest korzystnym cukrem dla nas, fruktoza raczej nie, przypisuje się jej różne niepożądane właściwości. Więc cukier biały, po prostu słodki. Co dalej mamy? Cukier, jego odmiana, bo sami zauważyliście, może być w różnych postaciach. Jest na przykład przemielony na cukier puder, jest też taki lodowy, czyli w dużych kryształach. Różnica jest taka przede wszystkim, że rozpuszcza się bardzo wolno. W niektórych przepisach na herbatę się go wrzuca po to, żeby każda kolejna filiżanka była słodka bez konieczności dodawania cukru. Jest to wynalazek no fajny, ponieważ zwróćcie uwagę, eleganckie filiżanki nie są za duże. Mamy, prawda, podwieczorek herbaciany, mała filiżaneczka, no bez sensu sobie nalać
nalać herbaty, posłodzić takie pół łyżeczki nawet, bo to mała objętość, wypić i znów nalać i znów posłodzić. Wynaleziono właśnie taki cukier, który wsypany raz słodzi kolejne napary. Im dłużej tego nie wypijamy, im dłużej to stoi, tym jest słodsze. No i każde kolejne dolanie herbaty jest słodkie. Także taki wynalazek, ale generalnie jeśli chodzi o smak, to niewiele się to różni od cukru białego. Chciałbym skosztować. Może nie do końca, bo cukier biały pominiemy, jeśli chodzi o degustację, bo każdy go zna i każdy wie, jak smakuje. Cukier lodowy również sobie darujemy, bo nie mamy tyle czasu, żeby go kosztować, a smakuje tak jak cukier. Ale dalej będziemy kosztowali. Przygotowałem dużo czarnej herbaty, po to, żeby każdego z tych słodzików skosztować najpierw osobno, a potem w tej samej herbacie, żeby powiedzieć Wam, jak wpływa na smak herbaty. Mam więc czarkę i łyżeczkę. Idziemy dalej. Co mamy następne? Jest glukoza. Wspomniana glukoza, która jest cukrem prostym, cukrem, który przyswajamy, cukrem, który daje nam energię i cukrem, który jest, jeśli chodzi o cukry, takim zdrowym, czystym energetykiem. Więc jak to smakuje? Otóż jest mniej słodkie od cukru. Okazuje się, że fruktoza jest słodsza niż cukier, za to glukoza jest mniej słodka od cukru, dlatego w połączeniu dają sacharozę, czyli po prostu cukier. Tutaj ciekawostka. Skąd wiadomo, że coś jest 200 razy słodsze od cukru albo 70% słodyczy cukru posiada? To jest ciekawe, ale wykorzystuje się do tego dużą grupę sensorystów, którzy w różnych stężeniach kosztują różnych roztworów i po prostu określają, ten jest słodszy od tego. Później zmienia się to stężenie i znów określają, ten jest słodszy od tego. No i w ten sposób da się jakoś dojść do tej liczby. Nie istnieje taka jakby jednostka słodkości. Najczęściej porównuje się ją po prostu do sacharozy, bo to jest najpowszechniejszy cukier. Kolejna rzecz, może najpierw skosztujmy. Najpierw skosztujmy samej glukozy. Uwaga, będę najpierw kosztował po prostu glukozy, później w herbacie. No jest słodka, oczywiście wszystko będzie słodkie. Znika w ustach. To jest fajna właściwość. Lekko szczypiąca, ale od razu nie mam jej. Nawet nie jestem pewien, czy przełknąłem. Przełknąłem, ale rozpływa się w ustach, można wprost powiedzieć. Fajna. Nie jest taka nachalnie słodka jak cukier, więc smakuje mi. Zobaczmy w herbacie. Czareczka herbaty, odrobina glukozy, może pół łyżeczki na taką objętość. No, spójrzcie, rozpuszcza się bardzo łatwo, praktycznie bez mieszania. Podoba mi się. Jest dość drobna, ale super. Do słodzenia bardzo wygodna. Nie spodziewałem się, że nie będzie tak bardzo obcych nut. Chociaż sama glukoza też nie ma jakichś obcych nut. Nie, smakuje po prostu jak posłodzona herbata, ale może ilość trzeba zwiększyć, bo nie jest bardzo słodka. Jest tak przyjemnie słodka. Bardzo dobra. Myślę, że nie wpływa szczególnie na smak herbaty, posłodzone po prostu. Idźmy dalej. Mamy następny cukier bursztynowy, czyli kandyzowany, czyli takie złociste, brązowe grudy. O co z tym chodzi? Tutaj to jest cukier, który już ma troszeczkę smak w stronę karmelu. Można go w tę stronę porównać. To już będzie coś, co z założenia ma nam nieco zmieniać smak napoju. Ma trochę inne zastosowania niż biały cukier. Czy jest zdrowszy? Zwróćcie uwagę, że wiele osób uważa na przykład, że cukier trzcinowy jest zdrowszy i podejrzewam, że na tej fali wypłynął cukier brązowy, bo zamiennie nazywamy cukier trzcinowy brązowym, tymczasem to są dwie osobne rzeczy. Spójrzcie w sklepie na półce, gdy zobaczycie paczkę cukru brązowego i przeczytacie skład, to się okazuje, że w środku jest cukier biały i karmel. I tak naprawdę, mimo że to bardzo podobnie wygląda do cukru trzcinowego, to jednak nie jest to cukier trzcinowy i nie pochodzi z trzciny, tylko z buraka ciągle i wcale nie jest zdrowszy, a wręcz nawet mniej zdrowy, bo karmel ogólnie nie jest zdrowy przez obróbkę termiczną, więc tutaj głównie chodzi o smak. Kosztujemy na początek samego cukru. To jest duży kryształ. Trudno mi coś powiedzieć, bo na razie się powolutku rozpuszcza. Fajne. Jak się bierze coś sypanego, to jednak od razu mamy tego pełno w ustach. Wszystkie kubki smakowe zaatakowane. Tu się czuję, jakbym landrynkę jadł słodką. Czuję karmel po prostu. Landrynka karmelowa i to niewygodna, bo strasznie kanciasta. Zobaczmy, jak to posłodzimy. Uwaga, to się nie rozpuściło, ale troszeczkę się zmniejszyło, więc myślę, że smak już jakiś będzie. Mało słodkie, prawie w ogóle. Rozpuszcza się to bardzo powoli, tak jak pewnie w przypadku tamtego o dużych kryształach cukru białego. Gdzieś tam majaczy ta nuta karmelu, ale nie, to jest bardzo mało słodkie. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o słodzenie napoju, to trzeba by to bardzo długo mieszać, aż się to wszystko tutaj rozpuści. Albo stosować tak jak tamten, że dolewamy i dolewamy. Spróbuję pomieszać, może się zrobi słodsze.
Generalnie powinno być słodkie słodyczą cukru po prostu, z nutą karmelu i po prostu słodka herbatka z odrobinką takiego karmelowego muśnięcia. No, nic zaskakującego, szczerze mówiąc. Idźmy dalej. Kolejna sprawa, cukier trzcinowy. Pierwszy cukier, jaki człowiek tutaj sobie odkrył i do Europy przywiózł. Cukier, który no, ma taki piaszczysty wygląd, kolor nie jest brązowy do końca, ale jest taki no, jak piasek, po prostu żółtawy. Skąd się to bierze? To nie jest tak, że trzcina, bo na przykład taka jak tu rośnie, to nie jest oczywiście trzcina cukrowa, ale na przykład można by pomyśleć, że kolor się przekazuje do cukru. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest produkowane z melasy, czyli po prostu z takiego bardzo gęstego, wyciągniętego z rośliny, która zawiera cukier, z syropu, soku. No i ta melasa jest ciemnobrązowa, wręcz czarna czasem i z niej dopiero się wyciąga te cukry, przez co im bardziej to się oczyszcza, czyli rafinuje, tym bardziej biały mamy cukier. Tak samo właśnie cukier buraczany jest biały, bo jest rafinowany, a cukier trzcinowy nie jest rafinowany, więc oczywiście może być, wtedy też jest biały, ale taki nierafinowany po prostu ma taki kolor, jaki znamy, przez dodatek melasy. Czy jest zdrowszy? Nie. To jest dokładnie to samo. To jest zwykły cukier, zwykła sacharoza, przy czym ma niewielki dodatek melasy. Z kolei melasa to jest znowu sacharoza, ale zawiera różne rzeczy, które z trzciny już pochodzą. Czyli mamy witaminy, mamy jakieś prawda, minerały, mamy nawet odrobinę, jak przeczytałem, przeciwutleniaczy gdzieś tam, ale nie, no to jest naprawdę niewielka ilość, bo ponieważ w samej melasie jest tego niewiele, to w niewielkiej ilości melasy, która jest w cukrze, jest tego jeszcze mniej, więc no jest to trochę mit. No, można powiedzieć, że jest zdrowszy od białego, ale to jest no, śladowa różnica, naprawdę praktycznie to samo. Zmienia się nieco smak. Taki cukier możemy mieć w kilku odmianach. Jest odmiana taką, jaką znamy, czyli demerara, albo muscovado, czyli ta bardziej klejąca, ciemniejsza, zawierająca po prostu więcej melasy, która ma swój specyficzny smak i specyficznie wpływa na smak samego cukru. Kosztujemy cukier trzcinowy. Chrupiący, słodziutki cukier. No, jeśli ktoś nie kosztował cukru trzcinowego, nie wiem, leciutko dymny, odrobinkę może korzenny, nie no, taki. Często się w ogóle używa aromatu cukru trzcinowego do porównania innych rzeczy. Na przykład herbata ma nuty cukru trzcinowego, więc jakby on sam jest wskaźnikiem smaku, trudno go opisać. Jak wychodzi w herbacie? Standardowe pół łyżeczki, mieszamy. No różnica jest subtelna, wręcz bym nie odróżnił, jeśli by mi ktoś postawił taki cukier, w sensie herbatę w tej ilości posłodzoną cukrem trzcinowym w odróżnieniu do cukru białego. No, czy ja wiem, to jest za mała ilość, no różnicy nie wyczuwam. Kolejny, to już ten ciemniejszy, lepki. No, nie stoi w każdym sklepie, ale ogólnie wszystko, co pokazujemy, kupiliśmy po prostu w sklepie, bo można więcej tych słodzików dostać, ale trzeba się bardziej naszukać. To jest po prostu marketowy towar, więc można to kupić. Jest to jak mokry piasek. Można by z tego lepić takie babki, wiecie, albo takie rzeźby piaskowe. I to ma specyficzny smak. To ma kilka smaków. To jest fajne. Słuchajcie, to w ogóle pachnie trochę jak tytoń. Trochę jak magii, taka wiecie, przyprawa do zupy, tak ziemiście lekko. Nie no, tytoń moim zdaniem przede wszystkim. Za to w ustach pojawia się kilka różnych rzeczy. Jest to takie co nieco dymne, takie nie jak wędzonka, wiecie, tylko takie jak dym. I tak jakby pojawiają się jakieś owoce. Przedziwne, ale ma to wyraźny, charakterystyczny smak. Jest to słodkie oczywiście. Sprawdźmy zatem muscovado w herbacie. Coś czuję, że będzie mi się podobało. To już myślę, że nawet nie powinno być traktowane jako w ogóle słodzik, cukier, tylko jako nawet taka przyprawa do herbaty. Można by powiedzieć, że będzie to herbata aromatyzowana za pomocą no właśnie takiego cukru trzcinowego. Zobaczmy, jak się to rozpuszcza. Wygląda zabawnie, jakby mi ktoś wrzucił grudę ziemi, bo no przez ciemny napar herbaty czarnej zrobiło się to na dnie czarne. Zabawne. Rozpuszcza się. Mieszam i znikają te grudy, kryształy. Herbata ciągle dominuje. Wygrywa. Ona jest głównym smakiem, ale czuć to muscovado, czuć tę melasowość. Jest posłodzone, ale w granicach rozsądku, można by powiedzieć. Nie jest to po prostu słodkie, tylko cukier jakby tutaj
idzie w parze z herbatą, ponieważ często gdy posłodzimy herbatę, to jednak mamy taki słodki, ciepły ulepek i gubi nam się gdzieś ten smak herbaciany. Tutaj go czuć tę specyficzną, orientalną, dziwną nutę tego cukru. Mi się podoba, słuchajcie, mógłbym podawać znajomym. Naprawdę jest to ciekawostka, a naprawdę smaczne. Jeżeli oczywiście nie degustujemy jakiejś wysokiej jakości herbaty czarnej, żeby wpływać na jej smak, to jeżeli chcemy sobie podrasować w jakiś sposób herbatę czarną, polecam. Naprawdę fajne. Cóż mamy dalej? Melasa. Melasa, czyli sprawca smaku poprzedniego, czyli to czarne złoto, jak się mówi. Patrzcie, gęsta smoła, ciemnobrązowe lepiszcze, taki dziegieć. To właśnie jest wyciągnięte, ale nie tylko z trzciny cukrowej, ale również z buraka albo ze wszystkiego właściwie, z czego można zrobić cukier, wyciąga się tę melasę. Dlaczego ją mamy w tej postaci? Ano dlatego, że dalsze odzyskiwanie cukru z tej melasy przestaje być opłacalne. Po prostu cukier jest już zbyt tani i nie ma sensu, więc się to zostawia. Niektórzy, znalazłem takie w internecie opinie, uważają, że to jest w ogóle dla nędzarzy, że była taka sytuacja pod okupacją, gdzie cukier był w ogóle dla tutaj możnych, a pozostali dostawali właśnie tę melasę, która jest tak naprawdę odpadem po produkcji cukru. Ale teraz się do tego wraca, bo to jest zdrowsze, bo to jest ekologiczne, bo to jest modne. A niektórzy się śmieją po prostu, że za większe pieniądze kupujemy teraz odpad po cukrze, tak jakby nas nie było stać na cukier. A ja Wam zaraz powiem, dlaczego warto, bo ja to lubię. Zapach jest bardzo przypominający ten wcześniejszy cukier, muscovado, ale patrzcie, jakie to jest. To jest takie, to aż trudno nabrać. Bardzo smaczne, bardzo dziwne, bardzo nietypowe, słodkie i to nawet bardziej niż można by się spodziewać, ale normalnie ma taką nutę tytoniu, ale wiecie, nie tak papierosa albo palącego się, tylko takiego jak do fajki, wiecie, jest w tym coś szlachetnego. Jest trochę gryzące na koniec wręcz, ten cukier jest taki ostry, tam jest nieco dymne właśnie. Bardzo fajne. Mam takie wrażenie, że dla dżentelmenów, albo tak wiecie, pod gofra, zamiast cukru, jakichś ciężkich owoców może, nie tak na truskaweczkę, tylko nie wiem, jakoś się tak mi to kojarzy z jakimiś daktylami, z jakimiś rodzynkami. Generalnie bardzo mi smakuje. Pijemy w herbacie. Bardzo dobre. Ja lubię. Ja mógłbym tak sobie słodzić, tylko uprzedzam niestety, herbatę to już troszeczkę tłamsi. Zrobiliśmy mocną, czarną, więc ona się wybija, ale tak jak w tym poprzednim cukrze, tak jak w muscovado, jest to wyraźna nuta, mocna nuta, która gra drugie skrzypce i to mi się podoba, ale nie w każdej herbacie. Musicie skosztować, sprawdzić, ale warto. Warto spojrzeć na ten cukier trochę inaczej, jako taka przyprawa, dodatek. Czy jest zdrowe? Tak jak mówiłem, zawiera różnego rodzaju minerały, witaminy, także na pewno zdrowsze od cukru, na pewno ma mniej cukru, ale pamiętajcie, że wszystko to, jak do tej pory, nie licząc glukozy, bazuje na sacharozie, którą rozbijamy na fruktozę i glukozę, więc ta fruktoza nie do końca nam służy, więc wciąż to jest jakby ten sam związek chemiczny, to jest ta sama słodycz, tyle że z różnymi innymi dodatkami. To myślę, że jest fajne. Kolejne, co tutaj mamy przygotowane, to jest miód. Miód pszczeli, miód kwiatowy. Jak wiecie, są różne rodzaje miodu, generalnie różne kolory, różne smaki, różne nuty. Zależy, co tam te pszczoły akurat sobie na miód przerabiały. Co to jest? Dlaczego to jest słodkie? 1/3 oczywiście fruktoza, 1/3 glukoza, czyli praktycznie to, co do tej pory, tylko tutaj osobno. Troszeczkę jak w syropie glukozowo-fruktozowym. O tym pewnie słyszeliście. Nie jest łatwo to kupić. Stosuje się to w przemyśle spożywczym. Słodzi się tym napoje, słodzi się tym, co popadnie. Robi się to z kukurydzy, i nie jest za zdrowe właśnie przez tę całą fruktozę. Też troszeczkę się tutaj dużo mówi o szkodliwych właściwościach tego syropu. Unika się go, wręcz wszyscy sprawdzają, czy to aby jest tym słodzone, czy czymś innym. Także niestety muszę powiedzieć, że sam miód troszeczkę jest do tego podobny. Przy czym ma tego mniej, a właściwości zdrowotnych zawdzięczających innym składnikom, które posiada, ma dużo. 1/3, jak mówiłem, fruktoza, 1/3 glukoza, 1/3 reszta wspaniałych rzeczy. Przede wszystkim bakteriobójczy. To wszystkich bardzo
w tym miodzie interesuje, ponieważ w przypadku przeziębienia, jakiejś grypy, gorączki czy jakichś chorób, żeby wzmocnić odporność, wszyscy opychają się miodem w różnych postaciach. I tutaj od razu trzeba podkreślić, bo dużo się o tym mówi, miód nie powinien być podgrzewany. Powyżej 40 stopni Celsjusza traci swoje właściwości. Ale nie należy krytykować każdego, kto dodaje do gorącej herbaty miodu, ponieważ miód słodzi. To jest nasze słodziwo. To, że on przestanie być bakteriobójczy i przestanie wzmacniać naszą odporność, czy przestanie w ogóle mieć te wszystkie swoje prozdrowotne właściwości, nie znaczy, że przestał być słodki i przestał mieć swój miodowy aromat. My lubimy miód, miód jest smaczny, miód jest pyszny, ma poza słodyczą fajny aromat, który nam odpowiada i to zostaje. Ta herbata jest wtedy miodowo pyszna i słodziutka. I ja kosztuję. Miodu też może nie trzeba kosztować, bo każdy go zna, a w dodatku każdy miód trochę inaczej smakuje, ale ja lubię, więc będę kosztował. Cóż tu opowiadać? No, smak miodu, lekko kwiatowy, no, charakterystycznie słodki, ma taką nutę słodową gdzieś tutaj. Ja jestem zdziwiony, bo myślałem, że będzie z tych lżejszych. Kosztujemy w herbacie. Trochę się ciężko rozpuszcza, trzeba dobrze pomieszać. Zwróćcie uwagę, że miód może być płynny, a może też być skrystalizowany, zbrylony. Krupiec i patoka, jak się nie mylę, są różnice, ale rozpuszcza się świetnie. Cóż tu dużo mówić. Nie jest to tak słodkie, jakbyśmy posłodzili cukrem. Zwróćcie uwagę, jak mówiłem, 1/3 w miodzie to są inne rzeczy niż cukier, więc on jest o 1/3 mniej słodki od białego cukru. Trzeba go dać więcej, żeby było tak samo słodko. Kolejne co mamy, syrop klonowy. To nam się kojarzy z czym? Ano przede wszystkim z Kanadą i z naleśnikami, i z goframi, prawda, polewamy, prawda, no jak oglądamy zagraniczne filmy, to co chwilę ktoś polewa naleśniki tym syropem. U nas to jest jeszcze mało popularne, nie wiem co my robimy z tym syropem, ale raczej wyroby cukiernicze chyba go bardziej lubią. Ja do herbaty polecam, nie jest zły. Cóż to w ogóle jest? Ano po prostu sok z klonu w Kanadzie, gdzie wierci się dziurę w drzewie. To zapoczątkowali Indianie jeszcze przed przybyciem w ogóle białych ludzi. Wierci się dziurę w drzewie i z tej dziury wypływa sok. Ten sok jest bezbarwny, tam lekko beżowy. Robi się to wczesną wiosną, tak jak teraz, zanim się rozpocznie cykl wegetacyjny w ogóle całej rośliny, bo wtedy spada zawartość cukru w tym syropie, no i robi się inny w smaku. Najlepszy jest po prostu sprzed liścia, można powiedzieć. Wiercimy więc dziurę, to wypływa i zbieramy tego bardzo dużo. A potem odparowujemy, podgrzewamy w odpowiedniej temperaturze. Tutaj się wykształciła cała sztuka produkcji tego syropu. Są rzemieślnicy, prawda, którzy to robią, są klasy oceniania w zależności od gatunku drzewa, od sposobu przygotowania itd., itd., itd. Jest bardzo zdrowy. Pomijając słodkości, które zawiera, również bazujące na sacharozie, czyli to, co do tej pory cały czas przerabiamy, ma masę rzeczy, które warto sobie dostarczać, czyli znowu minerały, witaminy, to jest już takie roślinne, prawda, no bo z drzewa pochodzi. Mamy przeciwutleniacze tutaj stwierdzone, warto dla zdrowia sobie zajadać. Jak to smakuje? Ano specyficznie, bo sam aromat jest specyficzny. Troszkę przypomina ten cukier trzcinowy, ale nie do końca. Takie raczej lejące. Ma taką ciekawą nutę. Na końcu wyczuwa się jakby lekką gorycz. Z początku jest słodkie, potem lekko gorzkawe, klei usta. No i ma taki silny aromat, bardzo mocny. Trochę karmelowy jakby, troszeczkę gdzieś jakiś owoc. Taki jakby śliwka, czereśnia. Myślę, że już fantazjuję troszeczkę, ale jest taka nieoczywista nuta, jakaś taka roślinna, owocowa wręcz. Takiej, no suszoną śliwę bym tutaj wyczuł. W każdym razie bardzo fajne, no i bardzo charakterystyczne, więc w herbacie również zostawi wyraźny ślad. Sprawdzamy. Zwróćcie uwagę, jak wzrasta moje tempo mówienia. To jest efekt cukru. Coraz więcej cukru zjadam, coraz bardziej jestem pobudzony. To jedna z rzeczy, dla których jadamy cukier. Bardzo fajne, chociaż ja wolałem jednak tę melasę. To jest melasa, w sumie wcale nie ma tak daleko do tego syropu, bo wciąż jest to odparowany sok z jakiejś rośliny, ale no nie. To jednak ja to widzę gdzieś w cieście, ja to widzę z jakimś gofrem. W herbacie jest fajne, ale nie ta nuta, nie podoba mi się. Ale słodzi, jak najbardziej słodzi, wiadomo, nie tak jak cukier, tu również mniejszy procent, więcej dajemy, przez to jeszcze jest intensywniejszy aromat tego syropu, więc no, zabijamy herbatę jeszcze bardziej. Jeśli nie lubicie bardzo słodkich rzeczy, to jak najbardziej można dodać, ale jeżeli chcecie, żeby było słodkie jak po cukrze, to aromat tego syropu zdominuje Wam herbatę. Ale fajne, no na pewno ciekawe. Dobre, polecam, bo zdrowe. Co dalej? Już mniej zdrowe.
jesteśmy wciąż w syropach. Syrop z agawy. Syrop z agawy, taki proszę bardzo żółtawy, przeźroczysty. O, nawet mrówka już przyszła. Możemy sprawdzić na mrówkach, co jest smaczniejsze. Zobaczymy, co wybiorą. W każdym razie pochodzi to z agawy, czyli no, takiego kaktusa. Produkuje się to w Meksyku. Jak się to produkuje? Bardzo tak samo. Wyciąga się po prostu środkową część tego kaktusa po odcięciu liści. To wygląda jak ananas. To się sieka, gotuje, wyciąga się z tego ten syrop, odparowuje, no i on ma również różne odcienie, różne kolory, ale dlaczego nie jest taki fajny? A no, te substancje odżywcze, jakie tam moglibyśmy w takich syropach mieć, czyli wspomniane witaminy, jakieś minerały, tego tam prawie nie ma. Bardzo niewiele. Jest to bardzo ubogie, za to słodkość pochodzi głównie z fruktozy. Do 90% fruktozy, więc nie jest to najzdrowsza forma słodzenia. Jednak dużo tej fruktozy nie jest dla nas dobre. No jak czytałem, powoduje to otłuszczenie narządów wewnętrznych, powoduje to ograniczenie ruchliwości. Człowiek jest ospały, ale zarazem ma wzmożony, spotęgowany apetyt wręcz. Blokuje to wysyłanie informacji do mózgu o sytości, więc jemy więcej niż potrzebujemy. Ogólnie nie za bardzo dodaje nam to energii, za to jak wszystkie cukry drażni nam to ośrodek nagrody w mózgu. Dlaczego tak się dzieje? Bo no, matka natura tak nas zaprogramowała. Zwróćcie uwagę, co jest w przyrodzie słodkie. Nie licząc oczywiście miodu, cukru i tak dalej, bo to są przetworzone rzeczy. Tak naprawdę pierwotny człowiek zjada owoce, w których jest dużo cukru, tylko że są tam witaminy, więc działa to na mózg, że sprawia nam po prostu przyjemność, po to, żebyśmy chcieli więcej tych owoców na przyszłość. Jest tam również błonnik, przez to nie jesteśmy w stanie zjeść tak dużo tych owoców. No, zwróćcie uwagę, czy dacie radę zjeść kilka jabłek, no ale kilkanaście, no już nie zjemy. Za to sok z kilkunastu jabłek wypijemy bez problemu. No i tak człowiek zaczął eksperymentować z cukrem, wyciągać go, no i słodzić sobie w nadmiarze. A tak naprawdę miało nas to zachęcić do spożywania większej ilości witamin. No i właśnie w ten sposób to działa. Tutaj mamy podrażniony mózg, ale energii z tego nie ma. Jest nagroda, ale właściwie niepotrzebnie, więc no nie. Syrop z agawy kosztujemy. Piekielnie słodkie, ale dlatego, że fruktoza jest dużo słodsza od sacharozy. Więc i to strasznie jest słodkie, zalepiające. Mi to przypomina taką watę cukrową w smaku. Zwróćcie uwagę, no, praktycznie wata cukrowa to jest sam cukier, a jednak ma inny smak niż cukier, jak ją miecie, prawda? Tak samo to przypomina taką watę cukrową trochę, ale z jakąś nutą, jakby trochę daktyla. No, ewidentnie smak syropu z agawy, ale do czego by to porównać? Do jakiegoś słodkiego owoca. Trochę rodzynka, trochę daktyl, taki suszony. No i strasznie słodkie. To dominuje ta słodycz. Okropnie zalepia, mam ochotę popić, także bardzo jest słodkie. Sprawdźmy w herbacie. Ta nuta samej agawy gdzieś się trochę gubi. Nie jest to zbyt nachalny smak w porównaniu z poprzednimi frykasami, więc przede wszystkim słodycz. Bardzo posłodzone. Wręcz więcej niż bym sobie życzył. Także, a dałem też pół łyżeczki. Słodziwo, które jest nachalne wręcz. Nie podoba mi się i ten smak się zgubił. Gdyby jeszcze gdzieś ten daktylek się tu przeniósł do herbaty, to by mi się podobało, ale no ta nuta jest bardzo łagodna. Herbata jest mocna, czarna, więc dominuje, wygrywa z agawą, po prostu posłodzone. No nie spodobało mi się. Ostatni cukier, jaki mamy, a wciąż kręcimy się w rzeczach związanych z cukrem, czyli z sacharozą, to cukier pochodzący z palmy. Mamy cukier palmowy, a my wybraliśmy przedstawiciela, czyli cukier kokosowy. Jak wygląda? Tak, no ni to cukier trzcinowy, ni to no nie wiadomo co. Różnej wielkości kryształy, taki piaseczek zabawny o charakterystycznym, dziwnym zapachu. Trochę to przypomina melasę, ale pachnie jakby taką przyprawą znowu, bardziej, intensywniej. Nawet taką trochę jak chipsy. Skąd się to wzięło? Bierzemy, oczywiście znowu robimy syrop z palmy i ten syrop odparowujemy, krystalizujemy, powstaje to. Tyle, że normalnie bierzemy syrop z palmy, a tutaj bierzemy syrop z kwiatów kokosowych, jak znalazłem. Więc nieco inne, powiedzmy, źródło, ale chodzi o syrop palmowy. Kosztujemy. Przedziwne. Naprawdę. Niby to słodkie, ale jakby trochę słonawe. Smakuje jak potłuczone chipsy. Naprawdę w takim nieokreślonym smaku. Nie, że czuję paprykę, czy sól, czy coś. To jak zgniecione w moździerzu chipsy na słodko.
Bardzo dziwne. Zobaczmy, jak działa to w herbacie. Słodzimy palmą, a właściwie palmą kokosową. Słuchajcie, no aż tak słodyczy naparu to nie podniosło. Za to ta nuta, no jest to do wypicia, ale nie. To mi się nie komponuje. To też jakby nie pasuje mi to do końca do herbaty, tak jak ten syrop klonowy. Jeśli ktoś to lubi, warto kupić, skosztować, jak smakuje sam ten cukier. Jeśli kojarzycie to z herbatą, to śmiało. Ja wolałbym czymś innym, po prostu z przyczyn smakowych. Nie jest to dla mnie coś, co pasuje do herbaty. Opuszczamy dział cukrów i przenosimy się teraz do substancji, które są słodkie, ale z cukrem nie są spokrewnione, które również drażnią nam te same kubki smakowe i no, siłą rzeczy są mniej kaloryczne, siłą rzeczy mają mniejszy indeks glukemiczny. To już interesuje osoby cierpiące na cukrzycę. Co mamy na początek? Słynną stewię. Stevia, czyli roślina pochodząca z Ameryki Południowej. Tutaj mamy suche liście. Dlaczego je mamy? No nie będę ich kosztował. Mamy je, żebyście zobaczyli, że można użyć stewii do herbaty w ten sposób, że mieszamy jej liście z liśćmi herbaty i parzymy to razem. Przez to napar od razu jest słodki. No i nie musimy go już w ogóle później przyprawiać. Minusy? No ano takie, że każdy ma ten sam poziom słodkości, jeżeli robimy dla kilku osób taką herbatę. No i trudno nam, powiedzmy, dosłodzić, jeżeli powiedzmy wychodzi za mało słodkie, no musimy wcelować już przy parzeniu. Więc no, kwestia wyrobienia sobie odpowiedniego już takiego odruchu i tej proporcji. Mamy za to dalej stewię już w postaci sypanej. Dlaczego stewia jest słodka? Ano przez stewiozydy, czyli substancje, które są słodkie, ale nie są cukrami. One są 300 razy słodsze od sacharozy. Przez to w takim słodziku kupujemy je z maltodekstryną. Co to jest z kolei? Lekko słodkie to się pojawia już w naszych ustach wskutek rozkładania skrobi. Tak przeczytałem, że kiedy zaczynamy już w czasie rzucia pokarmu trawić to, co jemy, to pojawia się właśnie taka lekka słodycz z maltodekstryny i ona jest używana tutaj jako wypełniacz, bo zwróćcie uwagę, gdybyśmy chcieli posłodzić sobie samym stewiozydem herbatę, który jest 300 razy do 300 razy słodszy od cukru, to musielibyśmy dać tego 300 razy mniej niż cukru. Jeżeli sypiemy łyżeczkę do filiżanki, to musielibyśmy dać 1/300 tej łyżeczki. To nie jest do zrobienia, no nie uda się. Stąd wymieszano z odpowiednią ilością maltodekstryny te stewiozydy i one dają słodycz, ale są tak rozproszone, że możemy sypać normalną łyżeczkę. Ja kosztuję. Tutaj zaczyna się pod górkę, ponieważ to już ma swój charakterystyczny smak. Do tej pory były smakołyki, teraz się zaczną takie no słodziki, siłą rzeczy słodziki. Kosztujemy słodzika ze stewią. No słodkie, zbryla się w ustach, a po chwili gorycz, która mi przypomina bardzo lukrecję. No specyficzny taki posmak stewiowy, lekko lukrecjowy, ciutkę gdzieś tam gorzkawy. Mam takie poczucie, jakby odrobinę drażniący wręcz. Ale w herbacie, sprawdźmy. Lekko grudki mi się tutaj robią. Trzeba dobrze to rozpuścić. Możecie taką stewię dostać w różnych postaciach. W postaci tabletek na przykład do słodzenia, w postaci proszku, kryształów, większych, mniejszych. My mamy taką. No, posłodzona herbata, która zostawia ten sam posmak. Zostawia, zwróćcie uwagę, jak weźmiecie głębszy wdech, to tak jakbyście zjedli coś miętowego, a później weźmiecie oddech, to czujecie takie miętowe orzeźwienie, mimo że już nie macie tej mięty w ustach. Tak samo tu. Weźmiecie wdech po wypiciu tego i odnawia się to uczucie w gardle, w przełyku. Właśnie to uczucie takiej lukrecjowej lepkości. Na pewno są fani. Ja nie będę miłośnikiem, ale doceniam. Mógłbym to wypić i nie no, jest ok. Kolejne słodziwo, które tutaj mamy, to ksylitol. Ksylitol pochodzi z brzozy, z brzozowej kory konkretnie. Jak się to robi? No, można by pomyśleć, że troszeczkę tak jak syrop klonowy, że po prostu upuszczamy sok brzozowy, bo sok brzozowy znacie, można go kupić w sklepie, pić, w ogóle polecam, fajny. I że to się odparowuje, powstaje ksylitol. No nie do końca. Teraz przemysłowo się to robi, nie do końca zrozumiałem, czytając jak. Jest to złożony proces jakiś, który chemicznie doprowadza do powstania takich białych kryształów ksylitolu. One również mają swój charakterystyczny smak. Co trzeba tutaj powiedzieć, że jest to alkohol cukrowy. I od razu uprzedzam wszystkich, ponieważ już przygotowując ten odcinek miałem kilka razy takie pytanie. Alkohol, czy można to jeść, czy można po tym prowadzić? Słuchajcie, nie. Alkohol
No tak jak kwas, zwróćcie uwagę, witamina C też jest kwasem, jakoś nikt się nie boi, że wypali nam usta, prawda, jak kwas siarkowy. Tak samo to nie jest związane w żaden sposób z alkoholem metylowym, trującym czy etylowym, którym się upijają ludzie, tylko to jest po prostu chemicznie alkohol, ale po pierwsze nie szkodzi nam właśnie pod tym kątem, nie upijemy się. Co za tym idzie, alkoholicy, którzy odstawili alkohol, również mogą śmiało to pić, ponieważ wiadomo, omijają wszystko, co się nazywa alkohol na wszelki wypadek, to nie, to jest tylko z nazwy alkohol. No i co za tym idzie, troszeczkę inaczej to przyswajamy, nie? Jest to cukier, więc rozkładamy to w jelitach za pomocą bakterii, no i co nam towarzyszy? Czasami wzdęcia, czasami nawet rozwolnienia. Zaleca się taki ksylitol wprowadzać do diety stopniowo, codziennie więcej, aż przyzwyczaimy swoje ciało. No, jeżeli ktoś na przykład cierpi na cukrzycę albo odchudza się i omija cukrów, warto to zrobić. Ale jeżeli na przykład na co dzień nie jecie ksylitolu, nie pijacie napojów z ksylitolem i ktoś Was poczęstuje herbatą, będzie ksylitol, to nie sypcie od razu paru łyżeczek, bo może się to źle skończyć. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Kosztujemy w herbacie. W ogóle najpierw kosztujemy bez herbaty. Trochę chrupiące. Słodkie, chociaż tak robi się od razu takie wodniste. Rozpuszcza się w taki dziwny sposób. Nie ma jakiegoś charakterystycznego posmaku. Jest w miarę neutralne. Myślę, że to jest zaleta przy tego typu słodzikach. Słodzimy herbatę. Pyszna, lekko posłodzona herbata. Lekko, ponieważ mniej to jest słodkie, niż by ta ilość cukru mogła, powiedzmy, wskazywać. Trzeba by nabrać więcej. Ksylitolu chyba się używa więcej w takim razie. No, na pewno nie goni to w ogóle czystego białego cukru. Fajne. Nie wpłynęło na smak herbaty. O ile nawet samo mogłoby mieć jakiś dziwny posmak, to w herbacie nie. Po prostu słodzik. Jest ok. Następny erytrytol. To kolega ksylitolu, również alkohol cukrowy. I ten cechuje się zabawnym posmakiem, no nie posmakiem, wrażeniem w ustach można by powiedzieć, ponieważ on również jest neutralny, nie zmienia smaku, ale sprawia chłód w ustach i to jest ciekawe. Nie przyswaja się w naszym ciele. 90% z niego wydalamy z moczem, więc praktycznie nie ma dla nas wpływu. Chłodzący. Słodki, ale chłodzący, jak takie orzeźwiające cukierki. Dodajemy do herbaty. Erytrytol występuje w pyłkach kwiatowych i w niektórych owocach, ale przemysłowo produkuje się go z gliceryny za pomocą drożdży. Również neutralny. Posłodził, ale nie zostawił nuty. Również w herbacie nie ma tej chłodzącej pozostałości w ustach, więc po prostu słodzi. Opuszczamy w ten sposób alkohole cukrowe, chociaż możecie znaleźć ich jeszcze więcej w sklepie. Co mamy kolejne? Ano już takie dwa zupełnie sztuczne słodziki. Przede wszystkim mamy aspartam. Tutaj zniesławiony nieco aspartam. Znajdziecie bardzo dużo teorii na ten temat. Ja nie chciałbym brać strony ani za aspartamem, ani przeciw. Jedni mówią, że jest rakotwórczy, inni to obalają. Przeciwnicy aspartamu mówią, że nie tylko powoduje raka, ale także masę różnych dolegliwości. Znalazłem opinię, że można stracić pamięć, smak, wzrok, można mieć problemy z oddechem, można mieć skurcze mięśni. Masę różnych dziwnych zjawisk. Z kolei inni, którzy są zwolennikami aspartamu, ci pokazują, że ponad 500 badań przeprowadzonych na różnych osobach, na zwierzętach, na kobietach karmiących, na starcach, na dzieciach, na cukrzykach, na wszystkich, wykazują, że nie jest on szkodliwy w ogóle i że nawet znalazłem, że nie istnieje bardziej przebadana substancja. Właśnie przez te kontrowersje przy aspartamie ciągle się go bada i tyle już powstało badań, że tak na dobrą sprawę nikt nie wie, jak to z nim jest. Występuje powszechnie w przemyśle spożywczym, słodzi się nim napoje, słodzi się nim słodycze, zwłaszcza te light, takie wiecie, bezcukrowe, jakieś gumy do rzucia, pastę do zębów. Słodzi się tym leki, medykamenty różnego rodzaju, takie rozpuszczalne tabletki z witaminami. No, wszystko można tym posłodzić i szeroko się go stosuje. Jest dużo słodszy od cukru, przez co znów, tak jak w przypadku stevii, mamy tutaj mieszaninę, w której jest go niewiele, dzięki czemu można słodzić normalnie łyżeczką. Jak to smakuje? Zbryla się to po pierwsze, ale to jest ten słodki smak, którego ja nie lubię, który się kojarzy z tanią orężadą. No nie, zostawia taki dziwny posmak, no serio, takiej taniej orężady, no jakiegoś takiego taniego cukierka. Nie jest to przyjemna słodycz. Spróbujmy go w herbacie. Herbata z aspartamem. Słodka,
ale no ten posmak zostaje. No posmak po prostu aspartamu, no chemiczny słodzik, który mamy w tanich słodyczach, w tanich napojach słodzonych. Nie. Pomijając już jego właściwości zdrowotne czy niezdrowotne, czy całą tę kontrowersję i dyskusję i badania, to mi nie smakuje. Po prostu mając tyle rzeczy do wyboru, a właściwie nawet nie chcąc jeść cukru, to tyle, to wybieram inne rzeczy. To mi no, nie smakuje, niedobre. I ostatni na naszej liście cyklaminian sodu, a właściwie słodzik w tabletkach. Wiecie, takie do wyciskania prosto do herbaty. Co to jest? Będą takie małe tableteczki. Na opakowaniu było napisane, że każda z nich odpowiada kostce cukru. Wyobrażacie sobie? Kostka cukru, taka maleńka tableteczka. Cóż to jest cyklaminian sodu? Substancja wynaleziona przypadkiem. Przeczytałem zabawną historię, że chemik czy tam jakiś, prawda, farmaceuta próbował coś stworzyć, co miałoby być dobre na gorączkę. No i przypadkiem stworzył to i nie wiedząc, że to jest słodkie, palił papierosa. Odłożył go na stół, coś tam robił, wziął go z powrotem do ust i się okazało, że był bardzo słodki. Więc odkrył, że można tym słodzić. Co to jest? To jest słodzik stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym, ale on jest nielegalny w Stanach Zjednoczonych, w sensie nielegalny w użyciu właśnie w przemyśle spożywczym, więc nie można go tam używać, nie można go tam dodawać, ponieważ on jakoby uszkadza wątrobę, powoduje nowotwory pęcherza i w ogóle jest niezdrowy i toksyczny w dużych ilościach. W Europie jest dozwolony do konsumpcji. Był nielegalny w Wielkiej Brytanii, zanim ta wstąpiła do Unii, bo potem musiała go zalegalizować dla wspólnego prawa. Więc kolejna trochę kontrowersyjna chemiczna rzecz. Kosztujemy samą taką tableteczkę. Uwaga, jest maleńka, ale jakoby kostka cukru, więc nie wezmę pół łyżeczki, bo będzie za dużo. Nieco kwaśne. W składzie był kwasek cytrynowy. Oj nie. Okropne. To ma bardzo chemiczny, bardzo słodki, wręcz za słodki. Jeśli to odpowiada kostce cukru, ja myślę, że znacznie więcej niż kostce. Bardzo słodkie, takie klejące, zostawiające bardzo dziwny posmak. To już wolę aspartam, naprawdę nie jest to smaczne. Nie jest smaczne, sprawdźmy jak to smakuje w herbacie. Również jedną kostkę, że tak powiem, dodamy. No jest słodkie i ciągle ma ten smak. Nie, to jest bardzo niedobre. Kochani diabetycy, myślę, że spróbujcie innych rzeczy, chyba że Wam to smakuje, ale nie, to nie jest dobry słodzik. Niesmaczne, bardzo niedobre. Bardzo słodkie, ale bardzo niesmaczne. O, wylewam. Dawno nie zjadłem tyle słodkich rzeczy, tyle cukru i tyle alternatywnych słodzików. Tytułem podsumowania warto by powiedzieć, że szukajcie i czytajcie. Dużo rzeczy można znaleźć na ten temat. Wiele się mówi za i przeciw dla tych wszystkich słodzików i słodziw. Przede wszystkim do czego zachęcam? Zostawcie biały cukier, chociaż na chwilę i skosztujcie tych innych rzeczy. Niektóre są naprawdę szalenie ciekawe, ale no, każdy ma inny gust. Warto pokosztować. Jeżeli miałbym teraz coś polecić i wybrać z dziedziny tych cukrów, no to oczywiście cukry tutaj pomijam. Ja najbardziej polecam cukier trzcinowy, to muscovado i melasę. To mi najbardziej smakowały. Poza tym miodzik, ale to wiadomo, wszyscy lubią. Najdziwniejszy był ten cukier kokosowy z taką dziwną, słonawą nutą. To jest ciekawe. Ale jeśli miałbym słodzić herbatę i jakby poświęcić trochę jej smaku na rzecz ciekawego dodatku, melasa zwłaszcza, poza tym muscovado, to polecam. Jeśli chciałbym zachować smak herbaty, jej aromat, bez naruszania go i tylko posłodzić, to glukoza. Myślę, że glukozę mogę polecić jako po prostu zdrowy energetyk. Wiadomo, że w dużych ilościach to nie jest zdrowe, to jest wciąż cukier, ale jednak chyba najzdrowszy spośród cukrów jako takich buraczanych, także glukoza. Natomiast rzeczy bezcukrowe, no to erytrytol. Najbardziej mi się spodobał, no i ksylitol, bo tutaj jeśli chodzi o smak jest tak samo, ale ksylitol jednak musi być przyzwyczajony, musi być odpowiednio dozowany. Za to erytrytol możemy sypać jak chcemy, praktycznie bez kalorii, praktycznie nie przyswaja się, po prostu słodki, więc jest to fajne rozwiązanie i w miarę uniwersalne, a w dodatku no, wygląda jak cukier i rozpuszcza się jak cukier, smakuje jak cukier.
tylko że po prostu trochę słabiej, trzeba go dać więcej, ale wygląda na to, że jest najbezpieczniejszy. Co ciekawe, przeczytałem o nim jeszcze, że w ustach sprawia, że bakterie nie mogą, powiedzmy, rozpuszczać i trawić cukru, który mamy skądinąd w ustach, więc troszeczkę wpływa dobrze na zęby. Sam oczywiście nie jest dla nich obciążający, ale jeszcze jakby to trochę łagodzi, jeżeli popijamy herbatą tort na przykład, to łagodzi ten tort w ustach trochę zdrowiej. Takie moje typy. Piszcie, czym wy słodzicie, piszcie, czy coś pominęliśmy, czy znacie jakieś jeszcze inne, czy używacie innych i co o tym myślicie. No i zapraszamy na czajnikowy.pl.